Witamy w nowej serii na naszym kanale. Chcemy pokazać Wam inspiracje zagospodarowania ogrodów na podstawie naszych realizacji. Dzięki gościnności naszych klientów zobaczycie, jakie rozwiązania możecie zastosować u siebie w ogrodzie. O tym wszystkim opowiedzą Wam nasi fachowi eksperci. Szef nam kazał. Tam jest Słucham. platino, to jest sombra. To jest platino. Dobra, co ja gadałam tam na końcu? Nie, bo Piotr mówi, że jednak tam jest Ale tu super. coś można też zaaranżować, bo tak Teraz jest- Alain Delon. Jeszcze raz. I chyba tyle. I jeszcze nie weszliśmy na jedną z naszych realizacji, a już bardzo dużo produktów możemy pokazać. Przed wejściem na chodniku mamy położoną przede wszystkim płytę Architekt w kolorze Delikate Szare Jasne. Jest to płyta nowość z Brookbetu w połączeniu z kostką Prospekt w kolorze tytan stalowy. Do tego chodniczki wyłożone z płyty Novator Solo w kolorze... Zapomniałam. Jak to? Przecież to tytan szary jasny. Tytan szary jasny. Tak, tytan szary jasny. Tam jeszcze mamy Visio Graniton. Szary jasny Też w tym kolor samym szary kolorze. jasny, ale zaraz do niego dojdziemy. No i jeszcze, jeżeli chodzi o ogrodzenie, mega oryginalny produkt, ponieważ jest to pustak firmy Cosbet, wykonany w technologii Vision, czyli to, co tutaj widać, to jest nadruk robiony na gotowym elemencie betonowym. Nawet z bliskiej odległości wygląda jak marmur. Sporo tych nazw. Ale nie martwcie się, jeśli skontaktujecie się z Galerią Kostki, na pewno we wszystkim pomożemy. Dodatkowo wszystkie prezentowane produkty wraz z dokładnym opisem i aktualnymi cenami znajdują się w linkach w opisie filmu. Obłędnie, ale jeszcze ciekawie jest na posesji, więc zapraszamy. I tutaj mamy kontynuację, czyli mamy znowu chodnik w płytach Architekt, poprzeplatany kostką Prospekt. Tutaj mamy jeszcze kolejny produkt, jakim są gazony z firmy Zemel Rock. Specjalnie położone w tym miejscu, ponieważ troszeczkę dalej mamy bramę suwaną i ta brama suwana zachodzi na element ogrodzenia, gdzie nie ma tego pustaka, tylko jest ława fundamentowa wylana, więc tutaj bardzo sprytnie inwestor zasłonił nieelegancki fundament właśnie donicami. No bardzo fajnie. A czy możemy pokazać wreszcie coś w okolicy domu? Tutaj już mamy fragment kostki, która jest właśnie na podjeździe, czyli Brookbet Visio Graniton szary jasny. A dalej na podejście leżą płytki firmy Stargrass Gravia White w połączeniu z obrzeżem palisadowym, z którego wykonane są podstopnice do tego podestu. A czemu takie połączenie? Klientka chciała po prostu mieć z jednej strony jasne płyty na wejście, a z drugiej strony biorąc pod uwagę, że jednak tutaj okolica jest bardzo zazieleniona, coś praktycznego. No i praktyczność widać tak naprawdę w tym miejscu, gdzie mamy płyty ceramiczne położone, które nie mają śladu zużycia. I mamy obrzeże właśnie Mersano, które było użyte na stopnie, to jest wyrób betonowy. No i gdzieś tutaj już zielony nalot się pojawia, który oczywiście można usunąć, ale wymaga to troszeczkę pracy. A czemu nie użyliśmy bloków schodowych? Tu akurat były ograniczone możliwości wyboru z tego względu, że klientka miała już podest wylany z betonu, więc żeby tego nie niszczyć, nie przebudowywać, co by generalnie zwiększyło tutaj zakres prac. Klientka zdecydowała się, żeby wykorzystać właśnie to delikatne obrzeże, żeby to wejście nie było takie ciężkie, przytłaczające, tylko żeby to było delikatniej, żeby przeważał jednak ten jasny kolor, który tu został zastosowany. Montaż bloków schodowych na wcześniej wylanym betonie spowodowałby to, że wszystko przesunęłoby się jeszcze w tą stronę, a klientka nie chciała tutaj tracić po prostu ciągu komunikacyjnego, żeby jak największa część z frontu była zielona. To teraz już wszystko jasne. Obrzeża palisadowe zostały wykorzystane również do innych elementów w ogrodzie. Tutaj wydzielone są rabaty, które są zagospodarowane właśnie roślinami. I też ten element doskonale się sprawdza do tego typu instalacji. Jest to rozwiązanie budżetowe, a naprawdę wygląda bardzo ciekawie, proste w montażu i wielu klientów się na nie decyduje. Z takich elementów też jest możliwość wykonania donicy pod wymiar, ponieważ zawsze można go dociąć, a jeżeli ktoś by chciał na przykład wykonać wyższą donicę, a dalej z tego materiału, nie ma najmniejszego problemu, aby ten element postawić w pionie. Wtedy uzyskujemy półmetrową palisadę. Podoba mi się takie klocki Lego dla dorosłych. Tu jeszcze w kolejnej części posesji klientki mamy wykorzystane ponownie gazony, które były pokazane przy furtce. Z tym, że w tej opcji są to gazony spiętrowane, z których możemy budować
różnego typu donice o wysokości, które będą odpowiadały rzeczom, które chcemy tutaj posadzić. I tak jak widać tutaj w rogu, klientka ma spiętrowane 3 gazony z tyłu, gdzie jest posadzona wysoka trawa i schodzi to piętrowo do przodu. Dalej mamy podjazd, wykonany właśnie z kostki Visio, graniton, szary, jasny. Generalnie kostka Visio jest u nas w sklepie chyba najczęściej poszukiwanym produktem. Przedstawialiśmy już testy tej kostki w Color Mixie, czyli w cieniowanym odcieniach wapień dewoński, wapień muszlowy. Tutaj z kolei mamy strukturę graniton szary, jasny, mega praktyczny kolor. Widać, że ta kostka miejscami jest zabrudzona, zakurzona, ale z większej odległości tego kurzu nie widać dzięki szaremu odcieniowi. Bardzo lubię takie praktyczne rozwiązania. Tutaj w jednym fragmencie trawnika mamy wykorzystane 2 elementy do oddzielenia nasadzeń od trawy. Od czoła budynku jest dane obrzeże zwykłe trawnikowe 6x20 na metr w kolorze grafitowym. Dalej jest część trawnikowa, a z kolei w tym miejscu mamy wykorzystaną kostkę brukową Prospekt w tym samym celu, czyli żeby oddzielić korę od trawy. To rozwiązanie jest troszeczkę droższe, ale bardziej praktyczne, ponieważ tutaj nie ma problemu, żeby jednym kółkiem przyjechać kosiarką i pięknie skosić trawę bez podkaszarki. Tam troszeczkę trzeba pogimnastykować się. No niestety, często tańsze rozwiązania mają jakieś mankamenty. Ponieważ wszyscy klienci pytają nas o walory użytkowe materiału, który można u nas kupić. I chcieliśmy Wam pokazać płyty ceramiczne, które klientka ma położone na tarasie, również te same, które są na wejściu do domu, w jaki sposób zachowują się po czyszczeniu i przed. Jest to miejsce bardzo intensywnie użytkowane, ponieważ klientka tutaj wykorzystuje częściowo ten taras na swój warzywniak. Ten fragment, który tutaj widać, został wyczyszczony zwykłym zmywakiem i wodą. I ładnie widać od tej fugi wszystko, co jest w tą stronę, było nieczyszczone. To jest tak naprawdę pierwsze mycie w tym roku, a mamy już wrzesień. Ale otoczenie też tutaj jest dookoła bajkowe. Prosimy o Wasze komentarze. Czy taka różnorodność materiałów na jednej posesji podoba Wam się? Czy wygląda jak zespół pieśni i tańca Mazowsza? Nie wiem, czym zawiniło Mazowsze w tym porównaniu, ale rzeczywiście napiszcie, czy taka forma przedstawienia naszych realizacji Was interesuje. Chętnie pomożemy przy aranżacji i wyborze materiału na Wasz podjazd, taras oraz ogrodzenie. Więcej informacji oraz aktualne ceny prezentowanych produktów w opisie odcinka.